Dzień dobry wszystkim, z tej strony Aleksa i witam Was wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale w nowym odcinku. Przed Wami zupełnie coś innego, takich odcinków jeszcze nie było. Będzie to seria odcinków z kliniki. Jesteśmy w Buku, w Wygodzie, w klinice pana doktora Macieja Przewoźnego. Do tej kliniki właśnie bardzo często jeżdżę z Dilką. I słuchajcie, dzisiaj zobaczycie, jak wygląda badanie rezonansem zupełnie od środka. Dowiecie się wszystkiego o rezonansie, odpowiemy na Wasze pytania, zobaczycie, jak to wygląda, co się będzie działo z Dilką, dlaczego tutaj Dilka jest, możecie zobaczyć w poprzednim odcinku, dlaczego zdecydowaliśmy się na rezonans. W skrócie Wam powiem, że po prostu znowu kuleje i nie wiemy dlaczego, także mam nadzieję, że dzięki temu badaniu dowiemy się, co w końcu jest w Dilce. No i co, po prostu oglądajcie, a czym właściwie jest rezonans, dowiecie się za chwilkę. Rezonans jest bardzo czułym narzędziem diagnostycznym, który pozwala nam na zobrazowanie tkanek miękkich znajdujących się w puszce kopytowej i nie tylko oczywiście, ale w szczególności jakby jest dedykowany do badania tego obszaru właśnie z racji tego, że nie jesteśmy w stanie zobrazować tych tkanek przy pomocy USG, bo ogranicza nas puszka kopytowa i nie jesteśmy też w stanie zobaczyć tkanek miękkich na zdjęciach rentgenowskich. No i właśnie dzięki rezonansowi jesteśmy w stanie bardzo dokładnie ocenić te wszystkie struktury, które znajdują się w obrębie kopyta, oraz rezonans jest czulszy niż USG, także jesteśmy również w stanie bardziej jakby szczegółowo ocenić te tkanki miękkie przy pomocy tego rodzaju obrazowania. Jesteśmy już z Dilusią, 8:50 i zaczynamy wszystkie przygotowania do rezonansu. Dila jest, słuchajcie, teraz w boksie wybudzeniowym. Jest to specjalny boks przygotowany do usypiania konia i potem do wybudzenia konia z narkozy. On ma gumowe ściany i gumową podłogę, taką mega elastyczną. No jak widzicie, Dilka, cześć! Dilka dostała już pierwszą porcję głupiego Jasia. Ma już węflon w szyi, także ona już powoli sobie zasypia. No ale rezonans jest robiony pod narkozą. No czyli zaraz zobaczycie, co się będzie działo. Ale na razie Dilutka musi jeszcze trochę odpłynąć, położyć się i potem będziemy ją kłaść na stół. Dila jest też specjalnie przygotowana do rezonansu, czyli nie ma podków i cała noga jest ogolona, ponieważ będziemy robić właśnie rezonans całej nogi i zobaczymy, co wyjdzie. Boks wybudzeniowy zamykają takie wielkie też gumowe drzwi. Także zostawiamy jeszcze Dilusię na chwilę, niech ona sobie zasypia, a my będziemy się zaraz przygotowywać tutaj do kładzenia ją na stół. I tutaj też są kamery, gdzie obserwujemy Dilutkę, jak się zachowuje w tym boksie. Teraz Dila dostaje jeszcze więcej sedacji. Tak jest. Dajemy premedykację, zanim ją położymy, musi dobrze spać. Jak przygotować konia do badania rezonansem? Przed wykonaniem badania rezonansem magnetycznym koń jest przygotowywany tak jak do każdego innego zabiegu w znieczuleniu ogólnym, czyli że nie może jeść. Przeprowadzamy mu badanie morfologiczne. Anestezjolog osłuchuje konia, czy wszystko jest w porządku z sercem, czy nie ma przeciwwskazań właśnie, żeby go położyć do znieczulenia ogólnego. Konia musimy także rozkuć z racji tego, że nie możemy mieć tutaj części metalowych w pobliżu maszyny, ani włożyć jakby kończyny spodkową do rezonansu. Badany obszar musimy również wygolić. Ile czasu trwa skanowanie jednego obszaru? Średnio około godziny. Zależy od obszaru, który skanujemy, ale można przyjąć, że tak między 40 minut a godzinę. Czyli my trochę sobie tu posiedzimy. Tak. Wjechały kroplóweczki i na bieżąco wszystko zmonitorowane. No jak widzicie, rezonans musi odbywać się w pozycji leżącej, także narkoza tutaj jest jedyną opcją.
So I'm Julie, I'm the anesthesiologist. So right now I'm just monitoring her heart rate, her oxygen saturation, her blood pressure to make sure everything stays normal and she's sleeping well during her MRI. She has different fluids to help support her body during the process. This is the tube that goes into her trachea and helps to deliver the anesthetic gas. This is the anesthesia machine. So she gets anesthetic gas and oxygen to help keep her asleep during the procedure. And right now, everything is perfect. Skończyliśmy skan kopyta i teraz mowa wjeżdża dalej do rezonansu i badamy kolejną część nogi. Kiedy wybieramy rezonans, a kiedy scyntygrafię? Różnica jest przede wszystkim taka, że w rezonansie diagnozujemy szczegółowo dany obszar, w którym wiemy, że coś jest nie tak, bo wykryliśmy to na przykład przy pomocy znieczuleń diagnostycznych, czyli że na przykład wiemy, że kulewizna pochodzi z obrębu, nie wiem, kopyta, stawu pęcinowego bądź nadgarstka. Jeśli chodzi o rezonans magnetyczny, jesteśmy też ograniczeni obszarowo, bo możemy zeskanować nogę do nadgarstka włącznie, a zadnią kończynę do stawu skokowego włącznie, ponieważ mamy tutaj ograniczenie wynikające z budowy maszyny samej w sobie. Nie jesteśmy w stanie zeskanować niczego więcej. W przypadku scyntygrafii możemy zobrazować całego konia. Także to jest na pewno tutaj znacząca różnica, ale musimy brać pod uwagę fakt, że scyntygrafia nie jest taka szczegółowa i ona nam bardziej pokazuje miejsca, w których coś się dzieje i obszary, gdzie może znajdować się problem, ale nie mówi nam szczegółowo, co w tym miejscu jest nie tak. Na przykład zdarzają się sytuacje, kiedy wykonamy badanie scyntygraficzne, zobaczymy, że coś się dzieje w obrębie pęciny, ale pogłębiamy to badanie właśnie rezonansem magnetycznym, żeby zobaczyć szczegółowo, co w tej pęcinie się dzieje, jeśli na przykład nie zobrazujemy niczego na zdjęciach rentgenowskich bądź USG. Czy jest jakiś minimalny wiek konia do wykonania tego badania? Nie ma. Czyjeś rybaczki, jak w razie co, też mogą? Tak, w razie czego, jak mamy jakieś emergency, to zdarza nam się również takie maluchy badać. Jesteśmy już po badaniu, rezonans całej nogi zrobiony, no i Dila wyjeżdża z rezonansu i jedziemy na salę wybudzeniową. With horse equine anesthesia, it can be difficult because we have to remember they're big animals, 500 plus kilos, in her case more, and we're asking them to lie down nicely and then to sleep for a long time, and then we put them back in the recovery box and we're asking them to get up. And horses, as we all know, they're prey animals in the wild. So many horses, when they're recovering from the anesthesia, their first instinct, their first thing they want to do is to get away because they're scared. So as an anesthetist for horses, we are trying to minimize any sort of complications or any sort of effects that the horses will have in recovery because of this response. So some of the biggest complications horses can have is because, again, they're big, they have lots of muscle, they have lots of weight. We need to keep their blood pressure, we need to keep the blood flow throughout their body into their muscles very good. So the muscles have oxygen, and oxygen is like food for them. So then the muscles are happy and healthy, and it will help them stand up after any sort of anesthesia. Of course, a horse can fracture a leg or a neck getting up in recovery. They could also develop some breathing problems, having issues with breathing.
But with modern day equine anesthesia, these complications are very minimal. And especially here, we use special drugs to help keep everything happy and healthy during our anesthetic. Our machine, our anesthetic machine, helps us to actually breathe for the horse, so we know that they're getting a good amount of oxygen and they're sleeping well. And also in recovery, we give them extra drugs, sedatives, to try and make them sleep for as long as possible, so they can get rid of the anesthetic gas that they have been using to sleep. So when they stand up, they're a little bit more aware and they're a little bit less afraid. Dila wyszła z boksu wybudzeniowego, tego gumowego, została przetransportowana teraz do normalnego boksu. Jest w stajni takiej przy sali operacyjnej, bo jest bliżej. Poczekamy, aż się do końca obudzi, bo nadal jeszcze nie jest taka swoja, i potem przejdzie już do stajni głównej, gdzie będzie czekać na wyniki badań. Wyniki badań rezonansu będą już albo dzisiaj wieczorem, albo jutro, także też Wam oczywiście powiemy, co wyszło Dili, co jej dolega. No i dokończymy właśnie ten odcinek, jak już będziemy mieli wyniki. Dila zostaje tutaj jeszcze do jutra w klinice. Pierwsza rzecz to jest zapalenie kaletki trzeszki. Druga rzecz, obrzęk trzeszki. Te dwie rzeczy wskazują na traumatyczne pochodzenie urazu. Trzecia rzecz, stan zapalny zewnętrznej trzeszki pęcinowej. Może być też efektem skręcenia lub chronicznego przeciążenia trzeszki pęcinowej. Mamy również sprawdzony obszar garstka mięśnia międzykostnego. Tutaj nie mamy żadnych patologii. Tu wszystko jest w porządku, żadna patologia w tym miejscu nie wyszła, więc terapii będziemy poddawać dwa obszary. Jeden obszar to jest obszar trzeszki pęcinowej, drugi obszar to jest trzeszki kopytowej, głównie z kaletką trzeszki kopytowej. Działania, które podejmiemy, będą opierały się na podaniu preparatów ortobiologicznych, czyli regenerujących, właśnie do kaletki trzeszki, które wpłyną również na samą kość trzeszki, jak również w obszarze stawu pęcinowego, tak aby wpłynąć od strony stawu pęcinowego również na trzeszkę pęcinową. To jest jeden rodzaj terapii, który podejmiemy. Drugi rodzaj terapii, który podejmiemy, to będziemy podawać leki, które będą redukować obrzęk trzeszki kopytowej i stan zapalny trzeszki pęcinowej. No to teraz o to było najwięcej pytań. Okej. Jaki jest koszt takiego badania i co wchodzi w ten koszt? Dobrze, no więc koszt wykonania rezonansu magnetycznego u nas w klinice to jest 3900 zł. Do tego kosztu należy jedynie doliczyć koszt pobytu w klinice i to jest 80 zł za dobę, kiedy koń stoi na słomie, i 140 zł za dobę, jeśli koń stoi na trocinach. Koń musi przebywać w klinice minimum 3 dni. Zawsze prosimy, żeby przyjechał dzień wcześniej, żeby mógł sobie odpocząć po transporcie, żebyśmy mogli spokojnie go przygotować do badania. Następnie kolejnego dnia wykonujemy badanie, no i zawsze jakby po tej narkozie jeszcze przez dobę chcemy tego konia poobserwować, dać mu czas, żeby doszedł do siebie, no i tak naprawdę na trzeci dzień można konia odebrać i może pojechać do domu. W tej cenie możemy wykonać 2 regiony w trakcie badania, czyli na przykład kopyto i pęcinę, jeśli takie jest zalecenie lekarza prowadzącego. Albo 2 kopyta, tak jak Albo Dila 2 miała kopyta, dokładnie. kiedyś. Zależy co jest zalecane.